Siemka, witam Was w pierwszym odcinku serii Historia wind według Wiertaloka, w której to będę opowiadał historię firm produkujących windy osobowe i ich założycieli. W tym odcinku przybliżę Wam postać Karla Flora i jego firmy. Gorąco zapraszam do oglądania. A więc kim właściwie był Karl Flor? Czym się zajmował i jak wyglądało jego życie? Karl Flor, a dokładniej Wilhelm Hermann Karl Flor, urodził się 18 lub 22 lutego 1850 roku w Niemczech, a dokładniej w gminie Harsum w Dolnej Saksonii. Szczegóły jego dzieciństwa nie są do końca znane, a więc musimy przenieść się do 1873 roku, w którym to Karl miał 23 lata. Studiował on wtedy na Berlińskiej Akademii Inżynierii Mechanicznej, gdzie nauczył się swojego fachu. Początkowo pracował jako inżynier do spraw akceptacji i testów w różnych fabrykach w Westfalii i nad Reni. Jednak już w 1879 roku wrócił do Berlina, gdzie w tym samym roku założył swoją firmę produkcyjną Maschinenfabrike Karl Flor. W 1888 roku rozwinął swoją działalność, przejmując berlińską Siegelchen Maschinenfabrik. Już 22 lata później nabył kolejną nieruchomość w Berlinie i rozpoczął produkcję i eksport dźwigów osobowych. Były to dźwigi zasilane energią elektryczną, gdzie inni producenci budowali głównie dźwigi napędzane parą. W 1898 roku Karl Flor zbudował windę z napędem hydraulicznym do berlińskiego Pałacu Miejskiego, zaś w 1926 roku windę w berlińskim Funkturm, a 12 lat później luksusowy system w Kechelsteinhaus. Wiele zmian technicznych w branży dźwigów dzięki firmie Karl Flor wpłynęło na przepisy prawne oraz standaryzację techniczną. Karl Flor zmarł w 1927 roku w wieku 77 lat i został pochowany na berlińskim cmentarzu Świętej Jadwigi. Po jego śmierci firma wciąż produkowała dźwigi, a w 1951 roku została przyjęta przez Otis Elevator Company i zmieniła nazwę na Flor Otis. Windy produkcji Karla Flora zostały zamontowane m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, w Poznaniu przy ulicy Placu Wolności 14, przy ulicy Szpitalnej w Szkarskiej Porębie oraz w innych miastach, we Wrocławiu, Krakowie, Kaliszu, Bytomiu oraz w wielu miastach Niemiec, Szwecji, a nawet Chinach. Dźwigi tej marki cechują się dużą ilością pięknych detali oraz wysoką jakością wykonania. Przeważnie spotyka się dźwigi zmodernizowane, lecz trafiają się także dźwigi w pełni oryginalne. Firma Flor Otis istniała do lat 80. Zmieniła wtedy nazwę na Otis. I to na tyle z historii Karla Flora. Mam nadzieję, że mogłem Wam chociaż troszkę przybliżyć historię Karla Flora oraz jego fabryki dźwigów. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!